Cześć, witam w kolejnym odcinku Exito TV. Witkowy warsztat powraca. Witka jeszcze nie ma, musi skończyć swoje drinki z palemką jako nasza etatowa gwiazda. Natomiast ja szybciutko zapowiem, co dzisiaj będziemy w odcinku mieli. Dzisiaj wracamy do Walkera Bulldoga, będziemy go obijać, no bo tak na dobrą sprawę, czym jest dobry czołg, który nie jest wyobijany, nie nosi śladów trudnej nierzadko służby na swoim pancerzu. Niekoniecznie każdy czołg musi być bardzo obity, ale zawsze dobrze wiedzieć, jak to zrobić efektywnie i oczywiście efektownie. Także Witek już słyszę, że do nas idzie, także ja wstaję i zostawiam Was już z naszą gwiazdą, która będzie w perfekcyjny i profesjonalny sposób obijać Walkera Bulldoga. Czołgiem. Jak Wojtek wspominał, dziś pokażę Wam, w jaki sposób zrobić na czołgu realistycznie wyglądające obicia, czyli popularny chipping. Jedyną zmianą od czasu ostatniego odcinka było nałożenie kalkomanii na model. Do wykonania obić na czołgu posłużę się kawałkiem gąbki i cienkim pędzelkiem. Na początek zrobię tak zwaną jasną bazę pod obicia. Do jej wykonania musimy użyć koloru o co najmniej 2 tony jaśniejszego od koloru bazowego. W tym przypadku amerykańskiego Olive Drab. Do nakładania jasnych obić użyję gąbki. Mieszanka to dwie farbki z palety akryli trzeciej generacji AK Interactive, czyli US Dark Green i Deck Tan. Mieszankę uzyskuję po prostu dodając kilka kropel beżowego Deck Tan do ciemnozielonej farbki. Maczam gąbkę umocowaną w pensecie samozaciskowej i delikatnie dotykam powierzchni modelu. Gąbka pozwoli nam stworzyć pierwsze obicia, ale do ich dopracowania musimy użyć cienkiego pędzelka. Warto mieć pod ręką także ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiar farby z gąbki. Nie chcemy, aby farba zalała nam cały detal, a jedynie zostawiła ślady na pancerzu. Dużym ułatwieniem będzie też mokra paleta, którą można kupić w sklepie modelarskim lub w prosty sposób zrobić samemu. Dzięki mokrej palecie farba akrylowa nie będzie nam wysychała zbyt szybko i będziemy mogli dłużej pracować na właściwej mieszance. A na marginesie w filmie tym celowo nieco przesadza z ilością obić, osobiście preferuję ich mniej na swoich modelach, ale chodzi tu tylko o pokazanie, w jaki sposób je zrobić. Należy pamiętać, żeby nie malować obić wszędzie, gdzie się da, ale w miejscach, w których faktycznie mogłyby powstać. Czyli skupmy się na błotnikach, bo tam zawsze o coś zahaczą, okolicach wszelkich włazów i tam, gdzie załoga się porusza. Starajmy się, aby obicia były bardzo drobne, bo to po prostu dużo lepiej wygląda na modelu niż tak zwane ordynarne młotkowanie.
Gdy kadłub był skończony, mogłem zabrać się za wieżę czołgu. Tu także zacząłem od gąbki, a potem wykończyłem obicia pędzelkiem. Jak widzicie, koncentrowałem się tu głównie na krawędziach i przetłoczeniach, ale dodałem także kilka przetarć na stropie wieży, gdzie załoga z pewnością stawiała swoje nogi. Gdy jasna baza była już skończona, mogłem zabrać się za wykonanie głębokiego chippingu. Używam do tego celu farbki Grime Brown. Cały widz polega na tym, żeby teraz wypełnić jakieś 70% jasnych obić ciemniejszą farbką, ale w ten sposób, aby widać było, że pod nią jest jaśniejsza warstwa. Da to bardzo fajny efekt przestrzenny i ożywi obicie. Oczywiście, jeśli ktoś obawia się, że najzwyczajniej w świecie zepsuje sobie poprzedni efekt, miejmy na uwadze, że farba akrylowa schnie jednak bardzo szybko, może po prostu użyć farby olejnej, np. Dark Brown z palety 502 Uptailung. Farba olejna schnie bardzo długo, więc nawet jeśli ręka się omsknie i pobrudzi powierzchnię nie tam, gdzie trzeba, to będziemy mogli bardzo łatwo ją zetrzeć i zacząć od nowa. Zawsze polecam ten sposób początkującym modelarzom. Zapewnia dużo czasu na wszelką kontrolę i poprawki.
Jak widzicie, proces obijania pojazdu jest bardzo prosty, choć dość żmudny. Niemniej poobijany pojazd dużo bardziej cieszy oko niż czysty i nowy jak spod igły. Na końcowej prezentacji możecie zobaczyć efekt mojej dzisiejszej pracy z M41. Etap wykonania obić jest bardzo ważny, jeśli chcemy, aby nasz model prezentował się jak najbardziej realistycznie. Powoli zbliżamy się także do końca prac nad modelem. W kolejnych odcinkach zaprezentuję ostatnie prace wykończeniowe. Dziękuję za to, że poświęciliście swój czas na obejrzenie kolejnego odcinka poradnika. To na dziś koniec, a ja zapraszam Was do oglądania kolejnych epizodów Witkowego Warsztatu na kanale Exito TV. Czołgiem i do zobaczenia!